tutaj grzebie w torbie. Coś masz fajnego. Witajcie kochani, znajduję się właśnie w Akademii Semilaka Rafała Maślaka z Kamilą. Cześć. Którą już bardzo dobrze znacie i muszę Ci, Kamila, powiedzieć, że bardzo dawno mnie tutaj nie było. Oj tak. Jadąc tutaj sprawdziłam sobie, kiedy ostatnio publikowałam film, w którym pokazywałam, jak mi robiłaś paznokcie, bo z reguły dokumentuję to, jak wiecie, i to miało miejsce dokładnie 4 miesiące temu. Także tak długo, aż mnie tutaj nie było, ale w międzyczasie wiem, że u Ciebie się wydarzyło kilka ciekawych rzeczy. Wiem, bo obserwowałam Ciebie i Twojego partnera, że byliście w Tajlandii. Powiedz mi, jak było? Tak, bardzo sympatycznie, super atmosfera, w ogóle Tajlandia przepiękna, więc dla każdego coś dobrego. Tak naprawdę każdy sobie znajdzie w Tajlandii, co będzie chciał, więc... Masz jakieś szczególne wspomnienie? Coś się wydarzyło dziwnego, ciekawego, śmiesznego? Miałam śmieszne urodziny w sumie, bo w takim kabarecie, gdzie panowie byli przebrani za panie, więc było bardzo śmiesznie. Śpiewały nam panie, panowie może bardziej, ale w rzeczywistości nawet nie można było ich rozpoznać, więc W sensie nie można było rozpoznać płci, tak? Tak, dokładnie. Muszę Ci jeszcze powiedzieć, że byłam niedawno na evencie Semilaka w Poznaniu. Nie wiem, czy widziałaś ten film, ale spotkałam właśnie Rafała i bardzo Ciebie chwalił. O, no to jestem w szoku. Opowiadał o Twojej pasji, mówił, że razem śledzicie zdjęcia na Instagramie, że siedzisz w domu właśnie i się inspirujesz i ciągle malujesz paznokcie, także naprawdę Ciebie chwalił. Gratuluję Ci takiego partnera. Bardzo mi miło. I oczywiście pozdrawiamy z tego miejsca Rafała. A dzisiaj, moi drodzy, przyszłam tutaj oczywiście po to, żeby upiększyć swoje paznokcie. Myślę, że za chwilę porozmawiamy sobie o tym z Kamilą i później pokażę Wam, na jaki efekt się zdecydowałam. Teraz chciałabym Wam zdradzić, jak to się dzieje, że manikir wykonywany przez Kamilę i inne osoby pracujące w Akademii Semilaka Rafała Maślaka utrzymuje się na paznokciach do miesiąca. Jak to się robi, Kamila? Odsuwa się skórki. Skórki, dokładnie. I trzeba to zrobić naprawdę głęboko, ale tak, żeby nie uszkodzić macierzy. Paznokcie przygotowane i stwierdziłam za namową Kamili, że dzisiaj zrobimy paznokcie za pomocą lakierów z kolekcji Cat Eye 3D, które dają niesamowity efekt. On mi się kojarzy z kosmosem. I wiem też, że moja koleżanka Oliwia tutaj była właśnie w Akademii Semilaka i miała któryś z tych kolorów, ale nie wiem teraz który, ponieważ w skład tej kolekcji wchodzi w sumie 6 różnych kolorów i ja się chyba zdecyduję na kolor pink. Myślę, że to nie będzie dla nikogo tutaj zaskoczeniem. Już na próbniku wygląda bardzo ładnie, także zakładam, że na paznokciach będzie wyglądać jeszcze lepiej. I trzeba pamiętać o tym, żeby zanim nałożymy te lakiery, użyć lakieru czarnego jako podkładowego. I jeszcze Kamilę poprosiłam o to wcześniej, żeby przygotowała tutaj zdjęcie, żeby Wam pokazać, jak wyglądają paznokcie pomalowane właśnie wszystkimi lakierami Cat Eye 3D, czyli każdy paznokieć innym lakierem. Kojarzy mi się to z tęczą i wygląda bardzo ładnie, ale ja oczywiście wolę, jak paznokcie są bardziej jednolite. Natomiast jeśli Wy lubicie eksperymentować, to Wam polecam właśnie takie rozwiązanie. Pierwszy etap malowania już za nami. Mam położony na paznokcie czarny lakier, a teraz chciałam zrobić sobie krótką przerwę, ponieważ muszę Wam pokazać bransoletkę, którą ma Kamila. Mogę? Bo jest to bransoletka Pandory. Kamila ma mnóstwo charmsów w kształcie zwierzątek. Jest kotek i jest też piesek, ale nie wiem gdzie. To chyba Ty znajdziesz szybciej, bo wiesz. Proszę bardzo. I teraz może zapytam Kamila, jak Ci się sprawdza ta bransoletka? Powiedz mi.
Bardzo praktycznie, w sumie nie odpina się, nie rozpina, trzyma się dobrze na ręce, ja tak naprawdę jej w ogóle nie ściągam. A planujesz zakup kolejnej, bo za chwilę Ci się skończy miejsce na tej? Tak, planuję zakup kolejnej, w szczególności właśnie na zwierzaki, tak żebym miała zwierzaki osobno i całą resztę osobno. Także kolejna osoba, słuchajcie, która poleca mi Pandorę, także w końcu będę musiała kupić, ale a propos zwierząt, to rzeczywiście jest tak, że Ty je kochasz, bo na drugim nadgarstku możesz pokazać? A, tak. Masz z kolei tatuaż, słuchajcie, tatuaż w kształcie słonia, który zrobiłaś sobie w Tajlandii, tak? Tak, dokładnie. I to była taka spontaniczna decyzja? Tak, w sumie weszliśmy do salonu tatuaży i uznaliśmy, że musimy sobie zrobić tatuaż, no bo jakby pojechać do Tajlandii i nie zrobić tatuażu, tak? Z tego względu, że bardzo mi się kojarzyła ze słoniami, a w szczególności właśnie z takim sanktuarium na przykład, gdzie słonie żyją praktycznie wolno, można tam je karmić, kąpać i tym podobne. To taki właśnie wolny słonik na szczęście. Oczywiście karmimy psiaki, także Kamila naprawdę uwielbia zwierzątka. A teraz wrócimy do naszych paznokci i będziemy kontynuować manikir. Paznokcie z efektem 3D gotowe. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podobają, zwłaszcza ten kolor różowy. Cieszę się, że akurat ten kolor wybrałam. I teraz pokażę Wam może za pomocą jakich produktów został wykonany ten manikir hybrydowy. Najpierw użyłyśmy bazy, następnie 2 warstw czarnego koloru. Kolejny był efekt kociego oka 3D numer 639 Magnetic Pen do odsuwania tych drobinek, które znajdują się w tym lakierze, i na samym końcu nałożyłyśmy bazę oraz oliwkę do paznokci o zapachu kokosowym. I przy okazji chciałam Wam jeszcze pokazać coś, w czym się zakochałam niemal od razu, a mianowicie ten wzornik z kotem. I tutaj mamy, słuchajcie, paznokcie czerwone i srebrne właśnie z wizerunkiem tego kota i uważam, że są urocze. Myślę, że kiedyś sobie takie zrobię, jako że bardzo, bardzo lubię koty. Dajcie mi proszę znać, jak Wam się podoba mój manikir hybrydowy, czy znacie już produkty z serii Cat Eye 3D i który kolor podoba Wam się najbardziej. Dzień dobry! No to sobie gadu, a zobaczcie, kogo spotkałam. Siostry Bukowskie. Myślę, że wiele osób zna te siostry. Fit siostry, tak? Fit siostry, tak. Dzisiaj razem z Dorotką i z Marsi stwierdziliśmy, że chcemy mieć piękne paznokcie i mamy takie nudziaki z kropeczką. Tak, to teraz moje będzie prezentacja, tylko muszę nieco podejść. Więc jest róż z geometrią. I teraz Ty koniecznie swoje zaprezentuj. Nie, zaprezentowałam. Dobra, bo teraz mamy zagrane, także polecamy. I ile tutaj jest w komentarzach napiszcie, które są najładniejsze. I napiszcie, że moje. Tak, napiszcie, które manikir podobało mi się najbardziej. My tutaj jesteśmy, siedziałyśmy obok siebie przez prawie 3 godziny. Wszystko obgadałyśmy, wszystkich. Tak, wszystkich po prostu obgadałyśmy, tak, że Muszę macie czerwone na bank. Muszę Wam powiedzieć, że Paulina jest bardzo miła, ponieważ nie ma tutaj osoby, której Paulina nie powiedziałaby Ci czegoś miłego, także masz Kto to Paulina, bo ja mam Patrycję. Nie wycinaj tego! Proszę, to jest miła ta Paulina, nie to co ta Patrycja. Muszę Wam powiedzieć, że Patrycja jest bardzo miła, ponieważ nie było tutaj ani jednej osoby dzisiaj, której byś nie powiedziała czegoś. Wszystkim się podlizałam. Wszystkim. Polecam, jak kiedyś spotkacie dziewczyny, to podchodźcie, na pewno powiedzą Wam coś miłego. Dobra, to życzymy wszystkim miłego dnia i piszcie, które pazurki są najpiękniejsze. Buziaki! siostry już uciekają. Przemek. Cześć, witam. Dawno, słuchajcie, nie byłam u Przemka, aż 3 miesiące, tak? Tak, dokładnie. Przed chwilą sprawdziłam sobie właśnie na YouTubie, jak długo mnie tutaj nie było. Także 3 miesiące, więc mam już odrost, który jest dość widoczny.
Zgodzisz się ze mną? Tak, nawet fajnie wygląda. Więc będziemy dzisiaj robić coś nowego. Przemek już powiedział coś nowego, czyli to zwykle. Czyli to co zwykle, tak. No zobaczymy, w trakcie coś wyjdzie. Właśnie, fajnego. mam nadzieję, że coś wymyślisz. Jestem też ciekawa, czy od mojej ostatniej wizyty u Ciebie i od publikacji ostatniego vloga, którego obejrzało, słuchajcie, ponad 700 000 osób, przyszedł do Ciebie ktoś nowy. Tak, parę osób było. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni i zapraszam. Dajcie znać, bo rozumiem, że te osoby powiedziały, tak? Że widziały Tak, w tak. vlogu. Także dajcie znać, czy jesteście zadowolone, czy podoba Wam się praca Przemka. A ja idę teraz na fotel i zabieramy mam się nadzieję, że do wyjdę pracy. stąd piękniejsza. Za chwilę będziemy suszyć włosy i tutaj znalazłam nową suszarkę, w którą Przemek zaopatrzył się podczas targów fryzjerskich w Poznaniu i to jest marka H.H. Simonsen, tak to się chyba wymawia. W każdym razie Przemek twierdzi, że jest świetna. Ja mam co prawda suszarkę w domu Dysona, jak wiecie, którą też polecam, ale myślałam o tym, żeby kupić sobie prostownicę tej marki. Dajcie mi proszę znać, jeśli ją macie, posiadacie i co o niej sądzicie, a tę suszarkę oczywiście postaram się Wam podlinkować w opisie pod filmem. I znalazłam, słuchajcie, jeszcze nowość, czyli jeden z moich ulubionych olejków do włosów, Oro Fluido, tylko widzę, że to jest jakaś nowość w lżejszej wersji i o lżejszej konsystencji i nazywa się Asia. Ciekawe. Też postaram się Wam znaleźć i podlinkować. Fryzura, moi drodzy, gotowa. Wiecie, ile nam czasu to zajęło? 3 godziny. Tak, Ponad 3 godziny. ponad 3 godziny. Powiedz, co zrobiliśmy. Zrobiliśmy kontrolowany odrost. Niestety bazujemy na kolorach takich, w których Ci jest dobrze. Subtelnie przyciemniony odrost, końcówki lekko rozjaśnione. Tak, czyli słuchajcie, przyszłam z odrostem i wychodzę z odrostem. Kontrolowanym, kontrolowanym. Poza tym zauważyłam, że odkąd pokazuję Wam Przemka, to Przemek jest skory do różnych eksperymentów. Tak? Bo zobaczyłeś w komentarzach, że wszyscy Tak. piszą, że ciągle mam te same włosy. Także Przemek się tym przejął i stwierdziliśmy, że będziemy za każdym razem robić coś innego, tak? Tak, tak. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam się Ciebie zapytać, czy podrywają Cię klientki czasem tutaj? Nie. No mów, tak? Remik, tak? Nie. Zaraz Tak. będziesz cały czerwony. Są propozycje. Ale dlaczego o to pytam? Dlatego, że w komentarzach niektóre kobiety piszą, że jesteś ciachem. Tak jak Ty. No nie, no ja nie jestem ciechem, ale... Ciasteczkiem. O, ciasteczkiem, dokładnie. I jeszcze o jedną rzecz muszę zapytać, a raczej nie zapytać, bo rozmawialiśmy sobie tak w trakcie tych 3 godzin i Przemek zapytał się mnie, co słychać u Janusza. Tak. Dlatego, że... Nawet, wiecie co, nie znam Janusza, znam Dorotkę 15 lat. Myślę, że Janusza nie ma, jest tylko kot i pies. No dwa koty. 2 koty. 2 koty i pies, także Przemek nie zna Janusza i nie pozna chyba, więc nie dowiedziałeś się, co u niego Sekret, słychać. tak jest. Także tak wyglądam, słuchajcie, dajcie mi proszę znać, czy podoba Wam się moja nowa fryzura, czy podoba Wam się fryzura Przemka, już Wam pokazuję, proszę bardzo. I co, widzimy się za pewnie 2 3 miesiące. miesiące, 2. Zapraszam. Pa, pa.
Wróciłam właśnie do domu, ale chyba tylko na chwilę, ponieważ Aston domaga się wyjścia. Baby! Aston! No chodź tutaj, chodź do pańci. No chodź. Słuchajcie, on się tak ustawia, że go nie widać. W każdym razie, zanim wyjdę z Astonem na spacer, to chciałabym wam powiedzieć, co takiego mam dzisiaj na sobie. Pierwsza rzecz, słuchajcie, to jest płaszcz Hugo Bossa. Jeden z kilku, które posiadam. I to jest płaszcz w kolorze granatowym, z kapturem, bardzo luźny. I tutaj ma odpinane sztuczne futerko. I jest to płaszcz wykonany z wełny dziewiczej oraz kaszmiru. Świetny, także polecam wam gorąco. Mówiłam o nim w holu Hugo Boss. On się wyświetli wam tutaj na górze w proponowanych. Postaram się znaleźć, jeśli nie identyczny, to bardzo podobne. Poza tym płaszczem mam na sobie również bluzkę marki Marella, ale chyba muszę zdjąć najpierw płaszcz, żeby wam ją pokazać. Czekajcie. Kontynuując, jest to bluzka, tak jak powiedziałam, marki Marella, wykonana w 100% z bawełny, którą naprawdę świetnie się nosi. Ma tutaj falbanki, zarówno przy szyi, jak i na rękawach, i wzór marynistyczny. Uważam, że jest idealną bluzką do noszenia na co dzień. Mam na sobie również dżinsy Ralpha Laurena, które bardzo lubię. One się wielokrotnie w moich vlogach pojawiały. Swoją drogą muszę sobie kupić jeszcze kilka innych par dżinsów, może jakichś innych marek, nie wiem. Dajcie znać, jeśli macie swoje ulubione marki dżinsów, chętnie się z waszymi typami zapoznam. I ostatnią rzeczą, którą mam na sobie, są moje kozaki czarne, skórzane, na słupku marki Kazar. Może tak pokażę, będą lepiej widoczne. Mam je już, nie wiem, chyba 2 czy 3 lata. I są, słuchajcie, bardzo wygodne i pasują do wielu rzeczy. Znowu, jeśli uda mi się znaleźć podobne, to wam podlinkuję. A teraz wyjdę z tym gagatkiem. Tak? No i widzicie jeszcze Ulyssesa z tyłu, także wyjdę z tym gagatkiem i jak wrócę, to pokażę wam jeszcze kilka przesyłek, ponieważ przyszło do mnie kilka ciekawych rzeczy, którymi chciałabym się z wami podzielić, ale najpierw rzeczy najważniejsze, czyli spacerek. W końcu mam chwilę na to, żeby sobie z wami porozmawiać, a raczej na to, żeby poprowadzić monolog. I zacznę może od pierwszego polskiego numeru magazynu Vogue, który ma bardzo charakterystyczną i kontrowersyjną skądinąd okładkę. Kontrowersyjną dlatego, że ona podzieliła czytelników tego pisma. Części się ta okładka bardzo podoba, a części się ona bardzo nie podoba. Pytaliście mnie o to, jakie jest moje zdanie na ten temat. Od razu mówię, że ja należę do tych osób, które nie fascynują się tą okładką. Uważam, że ona jest najzwyczajniej w świecie brzydka, szara i smutna, ale myślę, że zamysł tutaj był taki, żeby to nie była okładka super ładna i kolorowa, tylko żeby właśnie wzbudziła kontrowersje, zainteresowanie i to też się dzięki takiej, a nie innej okładce udało. Dajcie mi proszę znać, jakie jest wasze zdanie. Jeśli chodzi o treść tego pisma, to na razie zdążyłam je przejrzeć tylko pobieżnie, więc zauważyłam, że jest tutaj mnóstwo reklam, ale to jest dość charakterystyczne dla tego typu czasopism. Natomiast jeśli macie ochotę, żebym zrobiła może nie recenzję, ale wypowiedziała się szerzej na temat tego numeru, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. Jeśli uzbiera się spora grupa chętnych, to z pewnością nagram dla was taką dłuższą wypowiedź. I muszę wam powiedzieć, że w ogóle ostatnio zastanawiałam się nad tym, czy przypadkiem nie zrobić dla was takiego filmu o szeroko pojętej kulturze, czyli o serialach, które oglądam, filmach, ponieważ jest ich bardzo dużo. Wiecie, że to jest moja ulubiona forma rozrywki. O sztukach teatralnych, właśnie o czasopismach, tego typu rzeczach, bo nie było takich treści jeszcze na moim kanale, a uważam, że części z was mogłoby się spodobać. Jeśli jesteście zainteresowani tą tematyką, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. Pozostałe rzeczy, o których chciałabym wam powiedzieć, to będą przesyłki różnego rodzaju i chciałabym zacząć od przesyłki ze sklepu eobuwie.pl, który, jak sama nazwa wskazuje, jest sklepem sprzedającym obuwie przede wszystkim, ponieważ również akcesoria i torebki.
I ja dokonałam zamówienia swojego pierwszego, słuchajcie, w życiu w tym sklepie kilka dni temu i zamówiłam sobie kapcie. Kapcie, o których pisałam Wam w newsletterze i których zakup planowałam już od dłuższego czasu, ponieważ niesamowicie mi się podobały. I tutaj teraz taka mała uwaga i zachęta zarazem. Gorąco zachęcam Was do subskrybowania mojego newslettera. W tej chwili osób subskrybujących go jest 10 000, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I ja w tym newsletterze umieszczam różne ciekawe informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Linki do ciekawych wpisów i artykułów oraz różne konkursy. W zasadzie w każdym moim newsletterze jest jakiś konkurs, także gorąco Was zachęcam do subskrypcji. Link do tego newslettera znajdziecie w opisie pod spodem. Zawsze, w każdym momencie będziecie mogli się wypisać, także myślę, że sami po prostu ocenicie, czy warto go subskrybować, ale myślę, że skoro już 10 000 osób go subskrybuje, no to podoba Wam się ten newsletter i dostaję od Was też taką informację zwrotną, bo wysyłacie do mnie maile po wysyłce, że bardzo Wam się mój newsletter podoba, także jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu. Ale powracając do tematu, ja w tym swoim ostatnim newsletterze właśnie wspominałam o tym, jakie kapcie mi się podobają i które z chęcią chciałabym sobie kupić. I mam tutaj na myśli kapcie marki Emu. Proszę bardzo. Tak wygląda opakowanie. Muszę Wam powiedzieć, że ja nigdy nie miałam butów tej marki, także te kapcie tej marki będą moimi pierwszymi, więc nie mam wyrobionego zdania na temat Emu, ale od dłuższego czasu planuję sobie kupić też Ugi i przeglądając Ugi po prostu trafiłam na Emu i na kapcie i tak naprawdę zamierzałam złożyć zamówienie na Zalando, ale na Zalando nie było tych kapci i już Wam pokazuję, jak one wyglądają. Nie zgadniecie, w jakim są kolorze. Tadam, tadam! W kolorze różowym, który nazywa się Bubblegum. I ja je kupiłam w rozmiarze 40×41, dlatego że mówiłam już Wam, że przymierzałam się do zakupu od dłuższego czasu i byłam niedawno w Arkadii, gdzie mierzyłam te kapcie, ale w innym kolorze, w kolorze, którego nie chciałam kupić. I tam dowiedziałam się, że najlepiej kupować rozmiar większy. Także miejcie to na uwadze, jeśli będziecie się chciały zaopatrzyć właśnie w takie kapcie. Wyjmę sobie też drugiego. I muszę Wam powiedzieć, że ja się niesamowicie cieszę z tego zakupu. Oczywiście marka Emu ma w swojej ofercie znacznie więcej rodzajów kapci, ale te po prostu podobały mi się najbardziej. I one są dostępne też w różnych wersjach kolorystycznych. Podobały mi się jeszcze szare, a w zasadzie w ofercie są 2 odcienie szarego, ale stwierdziłam, że nie będę kupować od razu 2 par. Chciałam po prostu najpierw przetestować te, jeśli się sprawdzą, to być może kupię sobie również w innym kolorze. Pokażę Wam teraz może, jak one wyglądają na moich stopach, bo pewnie jesteście ciekawi, także uwaga. Jak widzicie, kapcie są dość szerokie, w sensie te pasy są szerokie i mam też wrażenie, że są ciężkawe. Myślę, że to przez tę gumową podeszwę. Ciekawe, jak się sprawdzą w praktyce, czy będą obciążać mi stopy, czy to mi będzie przeszkadzać, czy niekoniecznie. Nie wiem, jeszcze w tych kapciach nie chodziłam. Myślę, że dam Wam znać w najbliższym czasie w mediach społecznościowych, pewnie na Snapie. Jeśli chodzi o rozmiar, to wydaje mi się, że idealnie dobrałam rozmiar, bo jak widzicie, stopa mi nie wystaje. Ciekawi mnie, czy macie ten model kapci. Jeśli tak, to dajcie mi proszę znać, jak się u Was sprawdzają. Ja Wam te oczywiście podlinkuję w opisie pod filmem, gdybyście były zainteresowane ich kupnem. Kapcie to nie jedyna przesyłka, którą otrzymałam w ostatnim czasie, ponieważ zupełnie nieoczekiwanie niedawno dotarła do mnie również ta oto przesyłka w białym, dużym kartonie, którą już częściowo rozpakowałam, żeby mi było łatwiej ją Wam pokazać. I teraz słuchajcie, sprawdzę, co takiego znajduje się w środku. Na pewno coś lekkiego, ponieważ to jest bardzo lekka przesyłka. Pokazywałam ją Wam zresztą na Snapie. Właśnie, jeśli mnie jeszcze nie obserwujecie na Snapie, to zachęcam do nadrobienia zaległości. W opisie pod filmem znajdziecie link do mojego konta. A teraz słuchajcie, otwieram. O, czekajcie. Kurczę, słuchajcie, to jest przyklejone do środka. Zobaczcie. I taki bilecik. Gratulacje, gwiazdko Daria. Zobaczcie. Daria, moja koleżanka, którą dobrze znacie, ponieważ nocowała u mnie jakiś czas temu i nawet wystąpiła ze mną we vlogu, kiedy kupowała majtki Victoria's Secret. Jeśli nie widzieliście tego vloga, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Link do niego wyświetli Wam się tutaj na górze w proponowanych. I widzę, że Daria postanowiła mi wysłać taką niespodziankę z okazji uzyskania przez mój kanał 100 000 subskrypcji. Także bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo miły gest.
A teraz mam Wam do pokazania ostatnią przesyłkę, która jest dość spora, także najpierw muszę ją podnieść, żeby pokazać, co jest w środku. To, co tutaj w tej chwili widzicie, to jest 6-tygodniowy program utraty wagi Natural Mojo, który pojawił się w ofercie tej marki zupełnie niedawno, a który to zamówiłam sobie dlatego, że jak wiedzą wszyscy ci z Was, którzy obserwują mnie na Snapie, niedawno skończyły mi się po raz kolejny wszystkie herbaty Natural Mojo, a także większość shake'ów, w związku z czym uznałam, że ten zestaw jest idealną okazją do tego, żeby uzupełnić wszelkie zapasy. Zestawy utraty wagi są 3, 2, 4 i 6-tygodniowy i ten, który ja sobie zamówiłam, to jest zestaw największy, 6-tygodniowy. I ten zestaw składa się, tak jak widzicie, z 3 herbat, z filtrów do herbaty, z mieszanki Fit Caps, która jest mieszanką Superfoods, następnie z kapsułek, które blokują węglowodany, z 4 różnych rodzajów shake'ów oraz shakera. W związku z tym, że jest to program utraty wagi, to każda osoba, która go zamawia, otrzymuje również plany diety oraz możliwość otrzymania porad eksperta i dostęp do czatu online, co myślę, że jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. A teraz, jeśli chodzi o ten mój zestaw, to chciałabym przede wszystkim skupić się na tych 2 herbatach, ponieważ Activity to jest moja ukochana herbata, Beauty to jest ulubiona herbata Janusza oraz moich koleżanek. Tych produktów nigdy nie miałam, ale chętnie je przetestuję. Jeśli chodzi o shake'i, to moim zdecydowanym faworytem jest cappuccino, które mi się niedawno skończyło, także gorąco polecam. Czekoladę również bardzo lubię. Nigdy nie miałam kokosa oraz wanilii w wersji wegańskiej, także jestem ciekawa, jak się sprawdzą. Bardzo się cieszę również z drugiego shakera, dlatego że do tej pory miałam tylko jeden tego typu produkt i kilka razy już mi się zdarzyło wcześniej zapomnieć o umyciu po treningu takiego shakera i później na szybko musiałam właśnie go czyścić, także cieszę się, że teraz będę miała 2. I korzystając z okazji, mam dla Was niespodziankę. Otóż wspólnie z marką Natural Mojo przygotowaliśmy dla Was specjalny rabat. Aż 30% rabatu na cały asortyment Natural Mojo do wykorzystania na hasło 30 Natural na zakupy powyżej 200 zł. I ta promocja będzie obowiązywać do końca niedzieli 18 lutego do północy. Ja oczywiście w opisie pod filmem zamieszczę linki do każdego z tych produktów, a także do zestawów oraz szczegóły promocji. I korzystając z okazji, skoro już mam tutaj te shake'i, to pokażę Wam za chwilę, w jaki sposób ja je przygotowuję, ponieważ otrzymałam od Was pytania, w jaki sposób to robię, więc myślę, że to jest idealna okazja do tego, żeby teraz Wam to zaprezentować. Shake'i, moi drodzy, przygotowuję sobie na 2 różne sposoby. Z jednego korzystam wyłącznie w domu, a z drugiego na siłowni. I teraz tak. Na stronie internetowej jest napisane, żeby używać 5 łyżeczek shake'a na około 250 ml płynu. Ja natomiast robię nieco inaczej, ponieważ nie zużywam 5 łyżeczek shake'a, tylko 3 takie kopiaste. Może Wam teraz zaprezentuję. I wsypuję je od razu do shakera. Zaraz Wam powiem dlaczego. Otóż dlatego, że wcześniej robiłam tak, że wsypywałam tego shake'a tutaj do tej dolnej części shakera i następnie dopiero będąc na siłowni wysypywałam z tego pojemnika zawartość do środka i zalewałam wodą. Natomiast teraz robię tak, że w tej dolnej części noszę sobie jakieś bakalie i w tej roli ten dół o wiele lepiej się sprawdza. Natomiast górę wsypuję sobie od razu, w sensie shake'a wsypuję od razu i uzupełniam na miejscu. Już Wam mówię, ile tutaj wlewam wody, bo tutaj jest miarka. Około 400 ml, a następnie bardzo intensywnie mieszam te składniki i tyle. Wypijam po prostu na siłowni bezpośrednio po treningu. Natomiast mam jeszcze drugi sposób przygotowywania shake'ów, ale robię tak tylko w domu i mam tutaj na myśli robienie shake'a na bazie mleka. Wykorzystuję do tego mleko Alpro sojowe o smaku waniliowym i w tym, słuchajcie, połączeniu shake smakuje po prostu genialnie.
Także wlewam sobie dokładnie tyle samo mleka co wody, czyli 400 ml do środka, a następnie intensywnie mieszam i sobie piję. Oczywiście należy pamiętać o tym, że to nie jest zamiennik posiłku, tylko uzupełnienie diety, ale te dwa sposoby gorąco Wam polecam. I teraz słuchajcie, przypomniało mi się, że Janusz przyniósł mi dzisiaj słodką niespodziankę. Może Wam pokażę tutaj do kamery, mam nadzieję, że będzie widać. Zobaczcie, tutaj jest takie czerwone serduszko, mam nadzieję, że mi to nie spadnie. I napis: kocham Cię. Dobrze, moi drodzy, jest już dość późno, za chwilę na dworze zrobi się ciemno, a ja mam za moment kolejny trening. Także muszę szybko się teraz przebrać, zapakować torbę, bo jeśli za chwilę tego nie zrobię, to znowu spóźnię się na trening. Także bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Gorąco Was zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym vlogu.